Hello guys, it's Miss Fencing. I've been thinking that maybe I should do like some episodes about places I'm visiting. So, maybe like Miss Fencing traveling or something like that. So let me know in the comment if you think that's a good idea and if you'd like to see them. Okay, so let's go back to the place where I am now. It's a Krakus Mount. According to the legend, it was a place created in memory of King Krakus, founder of Krakow. When he died, grieving town people filled their sleeves with the soil and went to his grave and create the mount from this soil. And the sleeve in Polish is rękaw, and that's why in this place every year is a Slavic pagan festival called Rękawka. Like, rękaw and rękawka. Polish words. Every year, people from whole Poland who are doing Slavic reenactment comes to Rękawka and they do their Slavic camp. As you can see behind me, they have tent, they do meals over the fire, and they wear Slavic clothes. I think I should buy a Slavic dress. I don't know if I would look nice in it, but it would be pretty cool. I'm a Slavic girl after all. It would be like patriotic. On the Rękawka, they are also doing like Slavic workshops about Slavic history and religion. And this year it's about Slavic afterlife. When Slav dies, he goes to Navia. It is a place ruled by Veles, and they imagined Navia as a huge grassland. Navia is separated from the normal world by a huge river or huge ocean, and it's guarded by, there are two options. They believe that it's or huge serpent who guards Navia, or Rarok, which is huge flaming bird. Wine. Why not? Really tasty. It's true Polish wine. Chodźcie wszyscy, mam jeszcze kalendarz. Cześć. Podobno zajmujecie się rekonstrukcją. No podobno. Jest ładnie ubrany i to I co, na ale opowiada. drogi jest taki strój? No to zależy rekonstrukcja czego. Słowian. To nie wiem, on robi Prusa. Ja robię prosa, ale Tak? Masz A róg i po powiedz tu z panią. Po czym to poznać, że to jest Prus? Bo ja się Po nie ozdobach znam. na no przykład. po zdobach. To jest strój kapłański na przykład. O nie, to muszę okazać szacunek, bo jestem przed kapłanem. Albo jakiś datek. Tak. Nie mam co, mogę ci dać rzemień. Ale masz mnóstwo swoich. No. Patrz, załatwiłem ci tu ten wywiad. Nie no, trzeba na przykład na buty wydać w granicach 200 do 500 zł sam. Aha. A Ale on ma za szata? 30. A szata? Oj, to też jest różnie. Ta na przykład kosztowała 350 zł. Czyli w granicach takich osiągalnych dla zwykłego człowieka w Polsce. W sumie. 1000 zł trzeba tak na ubranie takie początkowe sobie wydać. Ale czyli kupuje się jakby gotowe, tak? Można też zrobić samemu. Ale trzeba umieć. Są tutoriale, można sobie ściągnąć, poczytać. A ile już się zajmujesz rekonstrukcją? O, to w tym roku 19 rok. O, to mnóstwo czasu. Tylko, że ja zajmuję się kilkoma wiekami. Dzisiaj to jest wczesnośredniowiecze. Docelowo XIII wiek odtwarzam, czyli wyprawy krzyżowe. A oprócz tego zajmuję się jeszcze XIV wiekiem i późnym XV. A który jest twój ulubiony? Wyprawy krzyżowe? Tak, XIII wiek. Czemu? No, to była pierwsza rzecz w sumie, którą się zająłem i tak długo. Poza tym to jest taka ekskluzywna nisza, bo jest najmniej rekonstruktorów. I tutaj na przykład wczesnych bratw jest, nie wiem ile dzisiaj jest, 10-20. A brat, który się zajmuje 13, no to w całej Polsce będzie tyle. A poza
jakby poza rękawką, to jeździcie gdzieś indziej pewnie jeszcze, nie? Tak, no jedziemy za miesiąc do Czeska pod Warszawę. O, mniej więcej rocznie wychodzi 12 imprez. Sporo. Dobra dobre hobby. O czym mówiliśmy, 20 wyjazdów w roku. Aha, i co? I przyjeżdżacie, rozkładacie namioty? Znaczy no w tym wypadku to jest tak skromnie, bo to jest taka impreza pod domem zasadniczo, bo ja mieszkam, widać stąd nawet. Natomiast takie większe jakieś zjazdy, to sprzętu jest więcej, bo mamy namioty 4 takie większe są. Jest tego typu wiata, stoły, ławy, paleniska, te wszystkie właśnie kuchnie, co tutaj są, tojaki na wrog. Halo! Talk to the rook! Nie no, jest tego sprzętu bardzo dużo i to tak trzeba poświęcić przynajmniej 2 godzinki na rozłożenie samego obozu. I złożenie potem, dlatego się już zbieracie pewnie. No, za niedługo pewnie będziemy. Natomiast dzisiaj bardzo dopisała pogoda, więc się nam nie śpieszy. No chyba w zeszłym roku pamiętam, że O 16 było już ciężko. nikogo nie było, bo śnieg. Ale właśnie jak jest temperaturowo z taką odzieżą historyczną? O, bo odzież też jest na Odmarzają na stopy? Nie! Inne członki. Tak, masowo. Natomiast 3 tygodnie temu byliśmy na czymś takim jak przemarsz historyczny. Ludzie się ubierają w stroje takie historyczne, biorą sprzęt historyczny taki na chodzenie, jak gdyby plecaki, jedynko. I robiliśmy 30 km przez las. Przez bagna. takich butach? Tak. W płaszczach, z torbami, koszami na plecach, takie plecaki, z zapasami jedzenia. No i było minus 8. Przeżyliście? No i tak teraz miesiące robimy przez całą zimę. To jesteś zahartowany. No na pewno lepiej niż patrząc, często przychodzą nowe osoby na takie przemarsze, poza starymi wygami tam. No i przykro na to patrzeć, ale mamy najstarszego uczestnika, ma chyba 60 lat. I on sobie śmigał spokojnie po lesie. No faktem nie biegł, ale bez żadnych problemów, żadnych zawałów ani nic, nie trzeba go nosić. A 20-latek po 5 kilometrach. Nie mam siły, zrobimy postój, a kiedy wracamy? No jest różnica taka bardzo widoczna. Trzeba hartować młodych polskich Słowian. Trzeba, żeby odeszli od komputera. Ale to się jakby da się zrobić, żeby one były bardzo ciepłe, przypuszczam. Po prostu się obiera mnóstwo warstw, jak jest minus 8. Len, wełna, kolejna wełna, czapka z futerem, kaptur i już jest ciepłutko, znaczy w miarę. W miarę jak się szybko biegnie, to Jak jest się ciepło. idzie, to jest ciepło. Okej. A jeszcze powiedz mi, a w lecie nie gotujecie się? No to w lecie się praktycznie wszystko ściąga. Zostaje się w tak zwanej bieliźnie Przepasce. świątecznej. Znaczy to nie jest przepaska, tylko to są takie gacie. Aha. To są długie, a zwykle są do kolana i koszuli tyle. Okej. Kapelusi. Dobra, dzięki za rozmowę i za róg. Napiszę się, dostałam już łyka z rogu, więc No ale pusty przyniósł. potrafi też... A to ja dostałam pełny, to się cieszę. Także dzięki, do zobaczenia zaraz. You can't see it right now, but it's a special thing in which you can take your baby to a walk. I saw it earlier, and it's because of this wine. And there was a little baby inside. Real baby, not a doll. So it's a historical wózek, trolley for baby. It's a historical trolley, but trolley for baby. Wow, look, there is a Slavic historical instrument there. There. Here. It sounds cool, a bit like from the Vikings or something like this. It just needs some refinement. Well, when Slav dies, his soul, of course, goes to a Navia, but his body is left, of course, in the real world. So he firstly is burned on a funeral pile, and then his ashes are put in the urn, and then this urn is burned in the earth. After that, there is a ceremony to, say goodbye to the dead guy or girl. So they have strava, which is a funeral meal. Usually they
used to eat kutia, which is a meal from poppy seeds, wheat and honey. Pozdrawiam. Zaraz będę. Hello guys, it's Miss Fencing here.